Cześć. Mamy zainstalowaną galerę, czyli klaster bazodanowy. Kolejnym krokiem jest skierowanie połączeń do naszych węzłów. Ale jak to zrobić? Sama galera nie oferuje takich funkcjonalności jak load balancing czy failover pomiędzy węzłami. Do tego potrzebne są inne moduły, które będą sprawdzały dostępność węzłów i zarządzały ruchem sieciowym. MariaDB oferuje serwer proxy o nazwie MaxScale. Oracle ma podobny moduł przeznaczony dla baz danych MySQL o nazwie MySQL Router. Tak naprawdę do klastra bazodanowego można podpiąć dowolny serwer proxy, bo przecież połączenia są oparte o protokół TCP. W tym filmie pokażę, jak w podstawowy sposób skonfigurować jeden z najbardziej znanych darmowych serwerów proxy o nazwie HAProxy. Ekran roboczy podzieliłem na 4 części. W górnej będziemy konfigurować HAProxy oraz podglądać jego logi. W dolnej będziemy zarządzać klastrem Galera i wysyłać połączenia do bazy przez HAProxy. Na węźle Ubuntu 01 sprawdzimy nasz klaster, zaglądając do tabeli w srep Cluster Members. Mamy 3 węzły na serwerach Ubuntu 0.1 do 0.3. Przygotowujemy użytkownika o nazwie HAProxy. Będziemy go używać wyłącznie do testowania połączenia. Sprawdzamy na dowolnym serwerze, czy połączenie działa. Jako test użyjemy selecta na zmiennej hostname. W tej chwili odpytuję tylko jeden z węzłów klastra. Teraz zainstalujemy HAProxy. Ubuntu 04 będzie pełnił rolę serwera proxy i przekieruje ruch sieciowy do odpowiedniego węzła w naszym klastrze. Do instalacji używamy narzędzia apt. Jedna komenda i nasze HAProxy już działa. Będziemy śledzić jego log, więc dodatkowo przeładuję usługę tylko po to, żeby log HAProxy się wygenerował. Do śledzenia użyjemy narzędzia tail z parametrem f, żeby na bieżąco podglądać zmiany. Sprawdźmy konfigurację. Otwieram plik HAProxy CFG, który znajduje się w katalogu etc HAProxy. HAProxy jest bardzo rozwinięte i posiada ogromną ilość parametrów. Skupmy się wyłącznie na minimalnej konfiguracji dopasowanej do naszej galery. Domyślna konfiguracja przeznaczona jest do zarządzania ruchem sieciowym w oparciu o protokół HTTP, wykorzystywany do przesyłania stron www. HAProxy nie posiada dedykowanego trybu dla baz danych, dlatego HTTP zamienimy na protokół TCP, a log na TCP log. Ważne jest też, żeby zmienić timeouty połączeń klienta i serwera. Gdybyśmy zostawili te wartości, to po 50 sekundach połączenia aplikacji z bazą danych w trybie uśpienia zostałoby ono zerwane. Mimo że jest to niezalecane i będzie skutkować pojawieniem się linii warning w logu, ustawiamy obie wartości na 0. Domyślna konfiguracja niczego nie sprawdza i niczego nie kieruje. Wymagane są 2 dodatkowe sekcje. Pierwsza to frontend, nazwiemy go MariaDB. Jest to miejsce wejściowe, do którego podłącza się klient. Przypiszemy do niego gwiazdkę, która oznacza wszystkie interfejsy sieciowe oraz port 3306, który domyślnie jest wykorzystywany przez klienta MySQL czy MariaDB do połączenia z bazą danych.
Musimy gdzieś przekierować ten ruch, bo przecież na Ubuntu 0.4 nie mamy żadnej bazy danych. Dlatego w konfiguracji dodamy za chwilę drugą sekcję o nazwie Backend. Naszym domyślnym backendem w tym przypadku będzie umownie nazwana galera. To w tej właśnie sekcji wskażemy wszystkie węzły bazodanowe. Składnia konfiguracji jest następująca. Słowo serwer, nazwa serwera, całkowicie dowolna. Nazwa hosta lub adres IP, port. Ostatnie słowo check jest opcjonalne i oznacza tak zwany health check na warstwie protokołu TCP. W skrócie, jeśli na wskazanym serwerze i porcie nie będzie można utworzyć połączenia, to HA Proxy oznaczy taki serwer za niedostępny i nie będzie kierował do niego ruchu. W dalszym ciągu ten serwer będzie sprawdzany i kiedy port i adres będą ponownie dostępne, to HA Proxy włączy go do puli serwerów danego backendu. Zapisujemy konfigurację i przeładowujemy HA Proxy. W logu HA Proxy widzimy ostrzeżenia dotyczące braku timeoutów. Uruchomimy teraz nasze testowe połączenie z użyciem narzędzia Watch. Dzięki temu co 2 sekundy będziemy mogli sprawdzić, z którym hostem łączy się nasz Ubuntu 0.4. Zmienimy tylko host 0.1 na 0.4. Pojawił się tu Access Denied i odruchowo sprawdziłem, czy prawidłowo utworzyłem użytkownika. Po chwili dopiero dostrzegłem, że błąd wynika z użycia cudzysłowu. Mała poprawka i widzimy, jak połączenie przeskakuje z hosta na host. To tak zwany load balancing. Ruch jest rozkładany równomiernie na wszystkie węzły po kolei. Trybów load balancingu jest kilka. Zwróćcie uwagę na okienko z logiem. Jak odczytywać poszczególne linie? Po dacie i nazwie Ubuntu 0.4 oraz nazwie procesu wraz z speedem mamy następujące człony. Adres i port, z którego przychodzi połączenie. W tym przypadku jest to maszyna DBA POW. Następnie dokładna data połączenia. Nazwa rozpoznanego frontendu, potem do którego backendu połączenie zostało skierowane oraz nazwa serwera. 3 kolejne cyfry oddzielone slashami to timery. Następnie ilość przesłanych bajtów. Termination code, w tym przypadku 2 myślniki, oznaczają poprawnie zakończone połączenie. 5 kolejnych liczb to liczniki połączeń, a ostatnie 2 to kolejka. Zobaczmy, jak zachowa się HA Proxy, kiedy wyłączymy pierwszy węzeł. Przy kolejnej próbie połączenia z Ubuntu 0.1 wyświetli się błąd połączenia, a w logu znajdziemy błąd TCP Connection Refused oraz informację, że zostały aktywne 2 serwery. Kiedy uruchomimy z powrotem bazę danych na Ubuntu 0.1 i połączenie na porcie 3306 będzie możliwe, to HA Proxy automatycznie włączy go do serwerów aktywnych. Wyłączymy teraz cały klaster.
Kiedy został zamknięty ostatni węzeł, HA Proxy w logu umieściło alert, że backend o nazwie Galera nie ma aktywnych serwerów. Ruch nie może być dalej przekazywany. Przy okazji watch się zatrzymał i nie powtarza naszego testowego połączenia. Inicjuję ponownie klaster. Chwilę później HA Proxy wykrywa aktywny serwer i wznawia przekierowanie ruchu bez naszej ingerencji. Ponownie uruchamiam watcha i kolejne dwa węzły. Poobserwujmy zmiany w hostname oraz logu. A co jeśli nie chcemy używać wszystkich trzech węzłów jednocześnie? Chcielibyśmy na przykład, żeby cały ruch był kierowany na Ubuntu 0.1, a 0.2 i 0.3 czekały tylko w pogotowiu. Zedytujmy plik konfiguracyjny. Do dwóch ostatnich serwerów dopisujemy słowo backup. Zapisujemy i robimy reload. Od teraz serwery 0.2 i 0.3 będą użyte tylko wtedy, gdy nie będzie dostępnych żadnych aktywnych serwerów. Serwery zapasowe będą używane pojedynczo. To znaczy, że serwer 0.3 nie będzie użyty, jeśli 0.2 działa. Kiedy uruchomimy ponownie Ubuntu 0.1, to po chwili backup zostanie wyłączony i ruch wróci do aktywnego serwera. A co jeśli nie chcemy, żeby HA Proxy automatycznie przenosił ruch z powrotem? Chcemy na przykład sprawdzić manualnie węzeł z grupy aktywnych, zanim wyślemy na niego ruch sieciowy. Do tego służy opcja Stick on Destination. W takim przypadku HA Proxy nie przełączy połączeń, dopóki serwer jest dostępny. Aby to osiągnąć, w konfiguracji musimy zdefiniować tzw. stick table z typem danych adresów IP i wielkości ustawioną na minimum 2. W niej będą zachowane adresy docelowych serwerów, do których ma się przykleić ruch sieciowy. W kolejnej linii dopisujemy funkcję stick on DST. Zapisujemy i sprawdzamy. Ruch się przepiął. Uruchamiamy. Wrócił. Co jest nie tak? No tak, zapomniałem przeładować konfigurację. Sprawdzam ponownie.
Teraz działa. Ubuntu 0.1 nie zostanie użyty do momentu, kiedy sami wymusimy zmianę. Najprostszym sposobem jest zatrzymanie bazy danych na serwerze Ubuntu 0.2, a następnie jej uruchomienie. Ruch powróci do aktywnego serwera. To, jak zachowuje się HA-Proxy, zależy od ustawień. Jest ich o wiele więcej i powinny one być dopasowane do założeń wskazanych w projekcie. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.